W sierpniu 1654 roku Jakub Bar Simson przypłynął statkiem do Nowego Jorku. Mężczyzna był przedstawicielem holenderskiej firmy handlowej. Do historii przeszedł jednak jako pierwszy Żyd, który osiedlił się w Nowym Jorku. Miesiąc po nim do Ameryki dopłynęła grupa żydowskich uchodźców z dzisiejszej Brazylii. W kolejnych wiekach w USA osiedlali się także Żydzi z Polski, Niemiec, Węgier czy Rosji. Dzisiaj są nie tylko stałym elementem Ameryki, ale też najbardziej wpływową grupą w Stanach Zjednoczonych. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Żydzi będą wkrótce obchodzić jedno ze swoich najważniejszych świąt – Chanukę. Przy tej okazji przeniesiemy się do kraju, gdzie mieszka najwięcej Żydów na świecie. I nie chodzi wcale o Izrael, ale o Stany Zjednoczone, bo jest ich tam niemal 6 milionów. Przeważająca większość to Żydzi ultraortodoksyjni, a dokładniej Hasydzi, czyli tacy, którzy w pełni przestrzegają nakazów Talmudu w życiu codziennym. Ich największym skupiskiem jest nowojorski Brooklyn. W tym odcinku chcę Cię zabrać do Borough Park na Brooklynie i pokazać Ci, kim są i jak żyją Żydzi z Brooklynu. Ich wizerunek znasz z filmów, książek czy choćby popularnej w Polsce piosenki grupy Kult Brooklyńska Rada Żydów. Czy czują się związani z Izraelem, czy bardziej z Ameryką? Dlaczego tak pielęgnują kulturę i zwyczaje religijne? I dlaczego Brooklynu nie można nazwać małym Izraelem? Na te pytania odpowiedzą oni sami. Jest czwartek, 15 grudnia 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Nowy Jork jest głośny, kolorowy, wciąż pędzi przed siebie i krzyczy reklamami. Ale jest takie miejsce, które choć wciąż jest Nowym Jorkiem, to żyje swoim własnym życiem. To Borough Park na Brooklynie, jedno z największych skupisk Żydów poza Izraelem. Kiedy wchodzisz tu z rozpędzonego Manhattanu, wstępujesz do innego świata. Ludzie mają tu swój własny czas i własne zwyczaje. Nie ma tu reklam, a są powaga, czarne kapelusze, hałaty i kobiety w chustach. Życie całkowicie podporządkowane jest religii. Sklepy są koszerne, a kawiarnie i nawet całe ulice są zamknięte w czasie żydowskich świąt. Czas odmierzany jest przez kalendarz religijny. Izaak mieszka w Borough Park na Brooklynie od urodzenia. Spędził tu całe życie, z wyjątkiem szkół na Queensie i w Meksyku. Jest Amerykaninem. Jego rodzice byli imigrantami. So my father, of blessed memory, was born in Hungary. Mój ojciec, błogosławionej pamięci, urodził się w małym miasteczku na Węgrzech, niedaleko Miszkolca. Kiedy miał 11 lat, przyjechał do Nowego Jorku wraz ze swoją rodziną. To było chyba w 1935 roku. Rodzina mojej matki także przyjechała tutaj przed wojną, ale matka urodziła się tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Before the war as well. So my mother was actually born here in the United States. Izaak przyjmuje mnie w swoim domu na Brooklynie. W pokoju panuje półmrok, a dookoła rozstawionych jest mnóstwo żydowskich symboli. Na ścianach półki uginają się pod książkami. To zresztą także typowy widok w żydowskich mieszkaniach w Jerozolimie. Na zewnątrz domu Izaaka i wielu innych domów w Borough Park także widać, że mieszkają tu Żydzi. Te wszystkie odsłonięte balkony, one są po to odsłonięte, żeby można było na nie zbudować namioty świąteczne w czasie święta Sukot. Po dzielnicy oprowadza mnie Miriam Gonczarska. Miriam jest rabinką, czyli kobietą rabinem. Jest ortodoksyjną Żydówką, urodzoną w polsko-żydowskiej rodzinie w Warszawie. Miriam jest też dziennikarką i jakiś czas temu pracowała nawet w Polskim Radiu. Będą osłonięte, będą na nich wisiały światełka, czasami są to światełka choinkowe wręcz. To właśnie Miriam wyjaśnia, skąd na Brooklynie wzięli się Żydzi. To potomkowie emigrantów głównie z Polski, Węgier i Rosji, choć nie tylko. Na Brooklyn przyjechali Żydzi z
całego świata. Tutaj właściwie tak naprawdę były pierwsze osiedlenia żydowskie na tym terenie. Oczywiście nie tylko na Brooklynie, na Manhattanie, ale to jest to centrum, więc bardzo dużo osób się urodziło na Brooklynie, już na nim nie mieszka i ten Brooklyn ma taki mityczny, trochę symboliczne znaczenie. To są te tereny, na których właściwie życie żydowskie się rozpoczynało tutaj i do dzisiaj są osiedla żydowskie, które są bardzo różne. To znaczy są tutaj Żydzi z Bliskiego Wschodu, są tu Żydzi z Iranu, są tu Żydzi bardzo ważna grupa Żydów syryjskich, którzy są tutaj setki lat. Całe kultury tutaj się osobno rozwijają. Są oczywiście różne grupy Hasydów. Właściwie na Borough Parku każda grupa hasycka specyficznie chce mieć swoich przedstawicieli i są sztyblech, czyli małe domy modlitwy różnych środowisk. Teraz mówimy tylko o Hasedach, czyli mówimy o tych takich bardzo jasno, oczywisty sposób, że pan wychodzi na ulicę i widać, że to jest Żyd, no bo ma ten kapelusz, pejsy, tałes i tak dalej, jest charakterystyczny. Za to jest tylko jedna bardzo mała grupa społeczności żydowskiej, która mieszka na Brooklynie. Tutaj na Brooklynie mieszkają też tak zwani Żydzi modern ortodoksyjni, czyli współczesna ortodoksja, do której w jakimś tam szerokim sensie należy. Jest ogromne środowisko Żydów jesiłowych. Ktoś, kto przyjeżdża z Polski, widzi człowieka w kapeluszu i myśli, że to jest dokładnie ta sama osoba. Oni myślą zupełnie inaczej, modlą się inaczej, mają osobne zwyczaje, przestrzegają koszerności trochę w inny sposób. People born here, which are most of the people, are born here in the United States, in Brooklyn and New York. Ludzie, którzy się tutaj urodzili, a takich na Brooklynie jest większość, uważają się za Amerykanów, a nie Izraelczyków. Są Żydami z amerykańskim paszportem, z amerykańską tożsamością. Mają krewnych w Izraelu. Sami też odwiedzali Izrael, ale są Amerykanami. By and large, people consider themselves to be totally American. Nie jest to Little Israel, to co mamy tutaj, nie tylko na Brooklynie, ale nie wiem jak to po polsku powiedzieć, Little Jewishness. Jeżeli byśmy popatrzyli na ten obszar tutaj jako New York i New Jersey i tak dalej, to mamy absolutnie wszystkie domy judaizmu. To znaczy też nie tylko ortodoksję, ale też konserwatywny ruch, reformowany ruch, rekonstruktywistyczny ruch, humanistyczny judaizm, który jest w sumie ateistyczny. Także mnóstwo różnych odłamów, spojrzeń na judaizm i to wszystko razem się przeplata. Oczywiście mnóstwo Żydów świeckich, Żydów, którzy nie są religijni. I myśmy tak rozmawiali trochę, że tak naprawdę jakby popatrzeć na taką dzielnicę jak Borough Park, ale w ogóle szerzej tutaj, to może tak wyglądała Polska, gdyby nie było Holokaustu, gdyby Żydzi nie wyjechali w 56-68 roku z Polski. A skoro zatem Żydzi z Borough Park są Amerykanami, to śledzą głównie amerykańską, a nie izraelską politykę. Większość z nich wie, kim jest Benjamin Netanyahu, ale niekoniecznie zna wszystkie partyjne zawiłości w Izraelu. Na kogo zatem głosują? Po połowie. Żydzi nieortodoksyjni zazwyczaj na demokratów, a ortodoksyjni zazwyczaj na republikanów. Ten odcinek podcastu Świat to opowieść o Borough Park, jednej z dzielnic nowojorskiego Brooklynu, która jest zupełnie innym światem, gdzie królują czerń oraz spokój i skupienie. Miriam Gonczarska i Isaac Schonfeld są naszymi przewodnikami po najbardziej żydowskiej dzielnicy Nowego Jorku. Rozmowę z nimi nagrałem jesienią, ale teraz, w połowie grudnia, w całej dzielnicy widać już, że zbliża się Chanuka, czyli żydowskie święto odnowienia, którego głównym rytuałem jest zapalanie świateł na menorze. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Jeszcze 50 lat temu Żyd z Brooklynu mógł śmiało kojarzyć się z kierowcą taksówki, bo wielu Żydów tak właśnie zarabiało na życie. Czasy się jednak zmieniły, a mieszkańcy Borough Park w ostatnich dekadach stali się bardziej konserwatywni, a sama dzielnica jest bardziej hasycka niż kiedyś. Isaac Schonfeld i Miriam Gonczarska wyjaśniają, dlaczego wśród amerykańskich Żydów tak wielu jest ortodoksyjnych wyznawców judaizmu. People have, probably after the Holocaust, determined that they wanted to recreate. Po Holokauście ludzie chcieli odtworzyć w pewien sposób ten świat, który zniknął po wojnie. Dlatego odczuwali potrzebę, by mieć wiele dzieci, by wcześniej wyjść za mąż, by odnowić społeczeństwo, kulturę i religię, które zniknęły. Tak działo się 30-40 lat temu, a efekty takich starań widzimy dzisiaj. I don't know if that's still in effect, but I think it definitely was
30-40 years ago and the products are today. Tutaj jest dużo więcej takiej kontynuacji, że naprawdę ja gdzieś mam takie poczucie, że jest to autentyczne żydostwo, które ja gdzieś tam pamiętam podświadomie, historycznie. Ja spotykam tutaj więcej takiego żydostwa, judaizmu i kultury i tradycji żydowskiej rdzennej dla na przykład Polski, tutaj w Ameryce, niż spotykałam w Izraelu. I czuję się tutaj dużo bardziej naturalnie, niż czułam się w Izraelu. Znaczy Izrael jest jakbyś nowym ciałem, które wytwarza też jakąś formę nowego judaizmu, który jest oczywiście bardzo ciekawy, ale jeśli taką kontynuację jakby gdzie się zachowała ta tradycja żydowska, która najbardziej przypomina ten judaizm przedwojenny z Polski na przykład, czy z centralnej Europy, czy nawet Bliskiego Wschodu, jeżeli mówimy o tych pozostałych grupach, to gdzieś ta kontynuacja się tutaj tak urdzenniła. One can even say that many Hasidic people especially Wielu Hasydów do dzisiaj nie zintegrowało się z resztą amerykańskiego społeczeństwa. Oni wciąż uważają, że są imigrantami, nawet jeśli są nimi w 3. lub 4. pokoleniu, bo wciąż mówią widysz. Niektórzy wciąż znają polski czy węgierski. Są taką enklawą. They see themselves as a insular community. So in general, visiting maybe yes, but not so much because many people work in Manhattan. Wiele osób w ogóle z Brooklynu nie wychodzi. Niektórzy jeżdżą na Manhattan, bo tam pracują, ale w firmach żydowskich. Jadą autobusem, wysiadają z niego i idą prosto do pracy. I potem prosto z pracy wracają do domu, tu na Borough Park. To są grupy, które są w zasadzie samowystarczalne. You're right. In a certain way, it's self-contained. It's definitely recreating the world which is lost in the Holocaust, that's for sure. To właśnie jest taka próba odtworzenia świata sprzed Holokaustu. Ale nie tylko. Hasydzi z Borough Park są też podejrzliwi wobec nowoczesności. Niezależnie od tego, czy mają rację, czy nie, uważają, że nowoczesność ma więcej wad niż zalet. Wadą jest na przykład życie w różnych kulturach, religiach, w społeczeństwie, które nie przykłada aż takiej wagi do rodziny jak sami Hasydzi. Moim zdaniem Hasydom nie podoba się też nadmierna otwartość społeczeństwa w kwestiach seksualnych. Dlatego uważają, że pozostawanie poza głównym społeczeństwem jest wartością. Openness, too much sexual openness in the general population, so they do want to keep themselves insular and apart. As a value in and of itself. Raczej chcemy być po prostu Żydami i kontynuować tą tradycję, albo ją modernizować, albo ją przekształcać do naszych współczesnych potrzeb i kwestionować, i ją przeżuwać w jakiś sposób, ale to jest filozofia, to jest kabała, to jest mistyka, to jest muzyka i sztuka żydowska, która się rozwija, prawda, koncerty. To jest to, co człowiek z tego ogromnego wachlarza możliwości bycia Żydem sobie wybiera i na czym się skupia. To znaczy ludzie się zajmują konkretnymi rzeczami i gdzieś się grupują wokół tych tematów, które ich interesują i tradycji rodzinnych i struktur rodzinnych, które są bardzo ważne w tradycji żydowskiej tutaj. To są takie właśnie rodzinne, bardzo silne rodzinne społeczności, które są oparte na pewnym, trochę patriarchalne, szczerze powiedziawszy, ale tradycyjne. O, super, kupię granata. To nie są typowe produkty, które może pan nawet robić zdjęcia, jak pan chce. Żydzi na Borough Park stanowią inny i bardzo zamknięty na obcych świat. To nie tylko świat, do którego trudno wejść, ale też świat, z którego trudno uciec. Izaak pracuje w organizacji pomagającej ludziom, którzy odeszli ze wspólnoty żydowskiej. Takim osobom wychowanym w ścisłej tradycji i kulturze trudno jest bowiem odnaleźć się w amerykańskim społeczeństwie. Kto widział film Unorthodox, ten doskonale wie, o czym mowa. So we do offer at least a safe place. Zapewniamy bezpieczne miejsce osobom, które opuściły rodziny albo chcą je opuścić. To ma być takie miękkie przejście do świata zewnętrznego. Takie miejsce pomaga im znaleźć pocieszenie i zrozumienie, którego wcześniej nie znaleźli wśród Hasydów. Which they may not yet find in the world which they've chosen. Ta opowieść o Borough Park i ludziach, którzy tam żyją, wcale nie jest dokończona. Mam plan, by za jakiś czas powiedzieć wam o tym miejscu znacznie więcej. Kiedy? Tego jeszcze nie wiem. W tym odcinku natomiast naszymi przewodnikami
Byli Miriam Gonczarska i Izaak Schonfeld. Przypominam, że premierowe odcinki znajdziesz w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Ten odcinek był pierwszym ze świątecznej serii, bowiem Żydzi lada moment rozpoczynają Chanukę, a chrześcijanie wkrótce świętować będą Boże Narodzenie. W najbliższą niedzielę na naszym kanale na YouTube zobaczysz niezwykły film o chrześcijaństwie w Jordanii, a za tydzień jako pierwsi w Polsce w specjalnym odcinku podcastu opowiemy Wam o tym, jak chrześcijanie wszystkich wyznań w Jerozolimie chcą bronić się przed coraz groźniejszymi grupami izraelskich ekstremistów. Nad tym materiałem spędziłem niedawno wiele godzin w Jerozolimie i zapewniam, że temat jest bardzo gorący i bardzo interesujący. Kto jeszcze tego nie zrobił, niech zatem subskrybuje kanał podcastu Świat na YouTube lub kanał podcastu na stronie internetowej Polskiego Radia. W tym odcinku czytał Grzegorz Krakowski, ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.